Cześć! Dziś przyjrzymy się produktowi z firmy Hemspec. Jest to pre-spray enzymatyczny, zakupiony przez nas w sumie jeden jako z pierwszych tak naprawdę w 2016 roku, gdy zaczynaliśmy prać tapicerki. No i można powiedzieć, jest z nami poniekąd do dziś. Także przejdźmy do prezentacji. Enzol jest to środek dedykowany materiałom syntetycznym. Do usuwania głównie stosujemy go plam pochodzenia organicznego, spożywczego, czyli wymiociny, krew, kał, no cokolwiek, jakieś plamy po prostu spożywcze, nie wiem, barwniki różnego rodzaju po prostu po Coca-Coli i tak dalej, no to tutaj fajnie się to sprawdza. Wiadomo, z odpływaczami też musi się to wszystko uzupełniać. Pamiętajcie, że jeden środek nie usunie Wam wszystkich zabrudzeń, także no niestety w arsenale trzeba mieć ich troszeczkę więcej. Każdy środek enzymatyczny trzeba aktywować, także w tym przypadku nie ma tutaj żadnych wyjątków. Minimalna temperatura to 50 stopni, maksymalna 65. Także tutaj, jeżeli pójdziemy w jedną stronę, czyli będzie za niska temperatura, no to nie aktywujemy enzymów, czyli po prostu nie uzyskamy tej mocy, o którą nam chodzi. Powyżej 65 stopni, no to po prostu enzymy również stracą swoją moc, ulegną destrukcji, no i niestety środek nie będzie działał tak, jak powinien. Taka ciekawostka jeszcze, z punktu widzenia chemicznego enzymy po przekroczeniu 42 stopni tracą swoje właściwości chemiczne, no a tutaj z kolei te, które są w środkach do prania tapicerki i nie tylko, no to są stabilizowane chemicznie, czyli można powiedzieć uodpornione na działanie wyższej temperatury niż te, które są stosowane zazwyczaj. Enzymy generalnie również nie lubią wysokiego pH. No a jak spojrzymy na opakowanie, to tutaj mamy również informację, że jednak jest to 11. Także zasadowy środek odporny na gorącą temperaturę. Środki tego typu, no to już są, można powiedzieć, takimi zaawansowanymi do prania tapicerki meblowej, materacy, no i nie tylko, prawda, bo wykładziny czasem również się przydają. Takie rzeczy po prostu, żeby można było odplamić, czy czasem jak są jakieś takie, można powiedzieć, ciągi komunikacyjne, gdzie jest dużo tłuszczu, no to enzymy sobie też fajnie z tym poradzą. Jeżeli chodzi o dawkowanie, no to tutaj mamy 10 gramów na litr w formie zwykłej, w formie odplamiacza 30 gramów. Kolejna cenna uwaga to jest to, że ten środek nie nadaje się do dysz płaskostrumieniowych z tego względu, że zalepia dosyć często, prawda? Także no tutaj niestety trzeba po prostu kombinować, zastosować odpowiednią filtrację, no i wtedy faktycznie można używać go. Zapytacie, no dobra, fajny środek, wszystko super, no ale gdzie jakieś efekty czyszczenia? Pokaż coś konkretnego. Także spełniam Waszą prośbę. Tu możecie zobaczyć, jak on sobie radzi z naprawdę bardzo, bardzo brudnymi tapicerkami, nie tylko. Ostatni punkt na naszej liście, no to gdzie możecie kupić ten środek? No tak jak mówiłem na początku, to jest jeden tak naprawdę z najstarszych na rynku, także kupicie go dosłownie wszędzie, jeżeli chodzi o sklepy takie branżowe z chemią do czyszczenia pojazdów i nie tylko. Ale też musicie zwrócić uwagę na jedną istotną rzecz, mianowicie na plombę. No i tutaj też Wam pokażę taką ciekawą informację, którą otrzymałem z firmy Legends Brands. Oni właśnie są, że tak powiem, właścicielami firmy Hemspec i wypuszczają produkty pod tym szyldem, prawda? Także my tu w Polsce mamy głównie tylko importerów, dostawców, a firma pochodzi z zagranicy. Także u nas często jest tak, że niestety te środki są przesypywane do mniejszych pojemności. No ja generalnie tego bardzo nie lubię z tego względu, że później trafiają się jakieś różne dziwne sytuacje. Także zawsze wolę, żeby ta fabryczna plomba była pod tym wieczkiem jednak. Także tu możecie zobaczyć teraz informację, którą otrzymałem z tej firmy. Pora na podsumowanie. Także jak widzicie, środek enzymatyczny jest niezastąpiony w każdej firmie sprzątającej, ponieważ usuwa zabrudzenia pochodzenia organicznego, spożywczego. I tutaj Enzol jest tak naprawdę jednym z najstarszych i robi tę robotę do dnia dzisiejszego tak jak powinien. Tylko jedna rzecz mnie martwi, ta plomba zawsze, prawda? Ta rozpuszczalność, no to można powiedzieć dwie rzeczy, ale tak jak mówiłem, odpowiedni filtr i te grudki zostaną zatrzymane, żeby mogła spokojnie ta pompka przepompować do tej dyszy to wszystko i nic się tam nie dusiło, nie zalepiało, żeby później trzeba było jej czyścić. Także jeżeli jesteście na początku swojej kariery,
Ja wiem, że dużo ludzi takich mnie ogląda, także mała pojemność takiego środka na początek jest również dostępna. Śmiało możecie kupić, przetestować, wyrobić sobie zdanie. Jest dużo różnych środków. Są środki, które mają również w sobie rozpuszczalniki, aktywny tlen. No tu mamy jeden, jak mówiłem, z najstarszych, czy jest to zwykły środek enzymatyczny, ale sprawdza się. Z takimi bardzo brudnymi tapicerkami czy wykładzinami też sobie fajnie radzi. Jest to dobry środek na start, aby po prostu można było dalej się rozwijać, iść cały czas do przodu i samodzielnie po prostu wyrobić sobie, że tak powiem, własne zdanie w tym środowisku różnych pre-sprayów, bo jest tego naprawdę sporo, można się później pogubić. Pamiętajcie każdorazowo, że środki zawsze dobieramy w oparciu o zabrudzenia i materiał, także co sprawdzi się do jednego, niekoniecznie musi do drugiego. W tym materiale to już wszystko. Dziękuję za obejrzenie. Napiszcie proszę w komentarzu, jaki jest Wasz ulubiony środek enzymatyczny, ponieważ też chciałbym chętnie porównać inne jeszcze środki. Ostatnio testowałem Hydra Master Soil Break. Teraz prawdopodobnie coś z Njorda będzie. Tam też troszeczkę mieszali, wymieniali te produkty, także no poczekamy, zobaczymy, jak to po prostu wszystko wyjdzie, ale z chęcią się dowiem, czego Wy używacie i przede wszystkim, czy jesteście zadowoleni. Jeszcze raz dziękuję za obejrzenie, zostawcie łapę w górze, subskrypcję, to będzie bardzo ważne dla tego kanału, żeby mógł się rozwijać i przede wszystkim motywowało mnie do dalszego nagrywania, ponieważ z tym ostatnio było troszeczkę ciężko, dużo jest różnych rzeczy do realizowania, także też czas nie pozwala, prawda, żeby jednak działać dalej. Do zobaczenia, cześć!